A ja jestem Monika. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl. Właściwie to będzie jakby kontynuacja cyklu nowości, ale z racji tego, że niektórzy z Was mówili nam, że czemu my nie mamy tych kosmetyków, czemu one nie są wypróbowane, to postanowiłyśmy to trochę przemienić w bardziej takie informacje. Więc będziemy Wam tutaj opowiadać i o tym, co wyszło, o najnowszych nowościach, ale też o takich ciekawostkach, o których może nie wspominałyśmy jeszcze. Tak, dodamy jeszcze tutaj parę produktów, które możecie kojarzyć już wcześniej, ale są to nowości na naszych półkach, bo chcemy Wam pokazać, co w tym momencie testujemy, co ostatnio zakupiłyśmy, więc myślę, że to taki dodatek też tutaj się przyda. Dokładnie. To co, zaczynamy. Podzieliłyśmy ten filmik na takie podpunkty i pierwszym z nich, i to wydaje mi się, że wiele z Was pewnie czeka na to, są spikule. Czyli Oczywiście. porozmawiamy o tym, co nowego dzieje się w świecie spikul w Korei. Tak, jest to ważny temat, bo myślę, że nadal bardzo gorący i każdego bardzo interesuje. Jest sporo nowych firm, które swoje spikule wypuściły. Na przykład jednym z moich ulubionych spikuli i spikulowych tematów to jest Boch, czyli jedna z marek, która jest dla mnie bliska, dlatego że ja bardzo lubię taką bogatą formę i Boch bogatą formę też w spikulach daje nam. Dokładnie, nie dość, że mają tam bardzo dużo takich anti-aging składników, to co ciekawe, te spikule są powleczone kolagenem i pidiarenem, czyli ulubionym składnikiem Martyny, więc myślę, że ona się już zdecydowanie czai na ten produkt. Tak, ja się właśnie zastanawiam, czy w ogóle dzisiaj jeszcze nie skoczyć i nie pojechać po niego, bo do tego jeszcze jest promocja, więc słuchajcie, idealne kombo. Moim zdaniem idealne kombo dla mnie, dlatego ja chyba się skuszę na tego pidiarena, spikula w jednym w najbliższym czasie. I to zdecydowanie też taka polecajka właśnie dla osób o skórze bardziej dojrzałej. Tak. Druga z takich nowości to Daiso. Tak, daj sobie spikule znowu. Tak, znowu, ale jeżeli jesteście w Korei, to teraz wszedł cały nowy produkt. Bo wcześniej oni sprzedawali właśnie te saszetki z Riddle Shota, one dalej są w Daiso, czasem ciężej je dostać, czasem są bardziej dostępne, ale to co ciekawe, pojawił się cały produkt i ja jestem ciekawa, jak on się generalnie będzie sprawdzał i jak będzie wypadał w porównaniu z Riddle Shotem. A jeżeli już wspominamy o Daiso, to chyba powinniśmy też wspomnieć o Convenience Store, czyli GS25. Razem z jaką marką? Sinic. Sinic. Może ją znacie z kremu przeciwsłonecznego na przykład. O. To jest taka bardzo przystępna cenowo, dość tania marka. Tak, i teraz możecie właśnie skoczyć sobie do Convenience Store, jeżeli zabraknie Wam spikuli i tam także je zakupić. To co jest fajne, to widać, że właśnie pojawia się dużo spikul z oczywiście wyższej półki cenowej, tak jak na przykład Boch, ale też to pokazuje, że te spikule niekoniecznie muszą być drogie, co widać właśnie przez to, że tańsze marki też je wypuszczają. A co do tańszych spikul, to mamy też bardzo specjalną nowość na polskim rynku. Tak, właśnie, to jest o koreańskiej pielęgnacji, ale pamiętajmy, że spikule właśnie pochodzą z koreańskiej pielęgnacji, więc przychodzimy do Was z informacją, że Eveline wypuściło swoje spikule. Tak, cena jest dość przystępna, bo z tego Tak. co sprawdzałyśmy około 40 zł, więc jeżeli chcecie spróbować spikul, ale no ten Riddle Shot tak nie bardzo, nie wiecie jak Wam się sprawdzi, to myślę, że warto spróbować. Tak, właśnie. Ja nawet też bym chciała sobie spróbować. Może jak przyjadę do Polski, to zakupię i przetestuję, zobaczę, porównam jak mają się te polskie spikule do tych koreańskich. Tak, jeżeli wypróbowaliście je już, to dajcie nam znać, co myślicie, jak się sprawdzają. Właśnie. Dobrze, no to przechodząc już z tematu spikul, bo już myślę, że wszystko powiedziałyśmy, przejdźmy teraz do nowych podgrup w marce Roundlab. Tak, jak wiecie albo nie wiecie, Roundlab jest jedną z naszych ulubionych marek. Zgadza się. Oni zawsze mieli tą taką maskę, którą Ty lubisz, to taką półżelową, ale nie mieli w swojej propozycji takiej typowej kolagenowej maski, która zmienia kolor jak Biodance. I właśnie wypuścili swoją kolagenową w ogóle serię. Właśnie i mamy maskę kolagenową. Ja już ją testowałam, ale testowałam ją za krótko, dlatego zakupiłam sobie ją drugą do przetestowania na dłużej, tak gdzieś podtrzymania z pół godziny do godziny, myślę, że na spokojnie, aż zmieni swój kolor, ale oprócz właśnie kolagenowej maski mamy też inne produkty. Tak, mamy też kolagenowe serum i kolagenowy krem. On jest taki bardziej lżejszy, nie mylić z takim turbo lekkim żelem, ale myślę, że on się może sprawdzić właśnie dla osób, które chcą
kremu kolagenowego, ale nie mają aż tak suchej skóry. Właśnie, albo ostatnio wyczytałam jakaś marka inna, która z takich nowości, które pokazały mi się na Olive Young, to dla suchej skóry na przykład zrobić taką kanapkę. Najpierw taki żelowy, kolagenowy krem, a potem dopiero nałożyć na przykład taki krem, jak on się nazywa, taki mocniejszy, po prostu taką mocną formą i dzięki temu mamy taką może taką bardziej sprężystą skórę i dodatkowy kolagen u nas na twarzy. To może być fajna metoda też przez to, że na przykład tego kremu grubszego, gęstszego nie musimy nakładać wszędzie, więc jak na przykład nos Wam się zapycha, to nie nakładamy tego. Tak, a jeżeli mamy bardziej przesuszaną na przykład czoło, jak u mnie, to właśnie taką warstwę kolagenu właśnie na tutaj, albo tam, gdzie mamy zmarszczki, żeby je wypuklić. I ja na pewno przetestuję, więc znowu zapraszamy do subskrypcji. Tak. A co do Roundlaba, to też wydaje mi się, że oni teraz wchodzą generalnie w bardziej takie kosmetyki funkcjonalne, które mają właśnie jakieś bardziej składniki aktywne, bardziej anti-aging, bo nie dość, że wypuścili tą linię, to jakiś czas temu już wcześniej wypuścili tą niacin, czyli tą z witaminą C i niacinamidę. Tak. A teraz nie wiemy, o czym dalej mówimy. Tak, mamy też sporo osób, które pytały się nas swego czasu o to, jakie są droższe kosmetyki w Korei, jakie kosmetyki dobrze się sprzedają. I dla tych z Was mamy taką nowość z Sol Hwasu. I ogólnie cała marka prężnie weszła do Olive Young i widać, że Koreanki się tą marką zainteresowały. Zastanawiałam się, co to za ciekawe produkty. I to, co też jest dość ciekawe i taka nowość, to właśnie jest kuszen z tej marki, który ma bardzo dużo kolorów. Tak, jak na koreański rynek, ja chyba tam widziałam z 20 kolorów, coś Tak, takiego. i właśnie to, co jest fajne, kiedyś jakby tego nie było widać, ale teraz to się już pokazuje, że po prostu dają podział na zimny koloryt, bardziej yellow tone, neutralny, a co do takich kolorów, to mamy... Nowość i to dla mnie nowość, dlatego że ja mam różowe podtony i widać, że koreańskie marki wprowadzają różowe podtony w swoich kuszionach, więc ja już się piekle do tego, żeby zrobić sobie teściki, tylko niestety często one nie są dostępne w samym sklepie, a tylko i wyłącznie online, więc Tak, ale szukam. myślę, że to po pewnym czasie wejdzie, na pewno wejdzie do Olive Young, bo oni na początku lubią tak robić, że po prostu lubią robić taki test run i jak to się zacznie sprzedawać, to spokojnie pojawi się w sklepach, więc jeżeli planujecie przylot do Korei... I macie różowe podtony? Tak. A wydaje mi się, że to często może być problem, bo to kiedyś było tak, że były same żółte podtony. Potem zaczęło wchodzić bardzo dużo neutralnych podtonów, co mi się z kolei podoba, a teraz jak widać pojawiają się Różowe. Tak. I widać, że marki zaczynają, te bardziej znane za granicą, zaczynają też wypuszczać kuszony, które mają dużo kolorów. Tak. Jeszcze te koreańskie nie do końca są chyba przekonane do tego, ale które są znane bardziej za granicą, właśnie wypuszczają duży range tych kolorów, więc to może być ciekawa alternatywa dla osób, które mają ciemniejszą albo dużo jaśniejszą cerę. Dokładnie. Kolejną taką nowością, albo może można powiedzieć, że właściwie trendem są mgiełki. Tak, znowu, ja chyba jestem predictor of trends. Zakochałam się w mgiełkach, mam tutaj nawet jedną z nich. Wiecie, że używałam wcześniej z Boha i mgiełki weszły jakoś tak nagle i Tak. widać, że marki zauważyły tam jakiś interes. Dokładnie. Było tak, że te mgiełki były na rynku. Jedną właśnie z takich mgiełek, która jest bardzo popularna na koreańskim rynku od dłuższego czasu, była właśnie ta Dalba. I ona właściwie nie miała za bardzo konkurencji. Oczywiście mgiełki były, ale ta była takim, po prostu stała tak na piedestale. Predictor. Tak. I jak wiecie, ona, albo nie wiecie, ona jest dwufazowa. I teraz to, co ciekawe, pokazuje się też dużo takich mgiełek. Na przykład ostatnio wyszła ta z Abiba. Właśnie, z Abiba nowość, my właśnie czekamy, aż dojdzie do nas, bo Tak, będzie w Martyna sobie testach. zamówiła. Tak, i na przykład z Boha też jest dwufazową, tylko troszeczkę inaczej ułożoną, inny ma po prostu właściwości. Mgiełek jest naprawdę dużo,
zaczyna ich się coraz więcej pokazywać i każdy, myślę, znajdzie coś dobrego dla siebie. Jeżeli idzie o maseczki na koreańskim rynku, to wydaje się, że było już wszystko i nie ma żadnej nowości i nigdy nie wejdzie. Zgadza Ja się. tak myślałam już od dłuższego czasu, że no już chyba nas niczym nie zaskoczą, ale okazuje się, że jednak. Jednak można czymś zaskoczyć i nas. Tak, i to jest maska, która bardzo dobrze się sprzedaje. My jeszcze nie miałyśmy jej okazji wypróbować, ale tak lekko się czajmy. A o czym mowa? Mowa o plaster mask. Bardzo w ogóle ciekawy temat tych plaster mask i one w ogóle ciekawie wyglądają. One ciekawie wyglądają, mają zastygać na twarzy, mimo tego, że są w płachcie, więc to ma być takie połączenie tego, że jest i przyjemnie, w sensie, że nie trzeba się babrać i jest też działanie takie właśnie zastygające, ale to, co jest ciekawe, to chyba to, co ta maska mówi, że Ma ma zrobić, bo tu jest naprawdę bardzo dużo tego. Ja sobie tutaj zerknę, bo nie jestem w stanie tego spamiętać. Ona ma nam pomagać z redukcją opuchlizny, z liftingiem naszej twarzy. Oczywiście ma nawilżać, pomagać wyrównywać koloryt naszej skóry, pomagać zmniejszać widoczność porów, pomagać z teksturą naszej skóry, obniżać temperaturę naszej skóry i jeszcze ją uelastyczniać. Więc to jest maska, która po prostu ma robić wszystko. Tak, to ma być cud jakiś chyba. Tak, dokładnie. To wygląda jak maska cud, ale ona się super sprzedaje i jest na nią bardzo duży szał w internetach, więc może coś w tym jest. Tak, ogólnie mi się bardzo podoba konwencja takiego plastru nałożenia niż takiej zwykłej maseczki, bo mam dosyć, jak wszystko mi spada, kiedy chcę coś zrobić. Więc liczę na to, że taka maska oprócz tego, że mnie ściągnie, to jeszcze przetrzyma tą maskę na dłużej, że po tych 15 minutach nie będzie tylko klepania. Ale wydaje się, że to jest naprawdę fajna maska, na przykład dla osób, które mają trądzik, mają jakieś problemy z rozszerzonymi porami, ale też już chcą trochę zawalczyć z oznakami starzenia się. Zgadzam się, zgadzam się. Czyli znowu dla osób o skórze dojrzałej, czyli wchodzimy jeszcze więcej tak, w ten temat. Dobrze, i teraz może przejdźmy do bardziej takich interesujących tematów dla osób, które są zainteresowane na przykład popkulturą. Bo jest w Korei taki ostatnio oczywiście trend jak na całym świecie, czyli Original Game, Squid Game i po prostu produkty koreańskie idą tym tematem i wypuściły swoje linie. W Olive mamy dwie marki, jedna, która zajmuje się pielęgnacją, a druga, która zajmuje się kolorówką, które są jakby sygnowane, wypuszczane przez Olive, więc to są ich marki. Jeśli idzie o markę pielęgnacyjną, to jest Bring Green, dlatego ona jest dość tania. Tak. I oni wypuścili całą masę produktów właśnie. Najfajniejszym, Original Game. tak, najfajniejszym chyba dla mnie produktem, który zauważyłam z tych wszystkich tych kosmetycznych produktów, to maska w kształcie tej lalki, Tak. tej dziewczynki. Śmiałam się. Ona niestety nie jest sprzedawana jakby osobno, Tak, tylko trzeba jedno. kupić zestaw. Ja wczoraj byłam w sklepie i nie było, no i może jest gdzieś w Seulu, albo może się jeszcze więcej pojawi, ale Albo tutaj... przez internet. Tak, albo przez internet. Ale tutaj mamy naprawdę wszystko. Właśnie nie dość, że kwestia tylko designu, czyli zmieniają tylko design, to Koreańczycy lubią dorzucać jakieś bonusiki. To tutaj mamy na przykład przy serum te kostki do gry. O, naprawdę? Tak, kto oglądał drugi sezon Squid Game ten wiek, kto nie oglądał, to zapraszamy do oglądania. Ja chyba kupię sobie. Chyba się właśnie skusiłam na coś. Chyba się skusiłaś? Tak, bo mi się strasznie podoba ta gra. Ja w ogóle też, tak jak tutaj pokazujesz, to bardzo mi się podoba na przykład to opakowanie w kształcie dalgony. Tak, i właśnie to też jest fajne, że tu jest Dalgona Lip Balm, więc wydaje mi się, że on też będzie tak trochę wsachniał słodziutko i cena też naprawdę jest przystępna. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? No tutaj na przykład te pady. Nie dość, że są pady, to jest Pink Edition, czyli po prostu pady zmienili na różowe. Tak, i do tego dostajesz prezent w formie opaski Tak. na oczy. Raczej nie na oczy, tylko na to, żeby ci te Tak. włosy nie wpadały. To jest fajne, to jest taki prezencik dość praktyczny. No i tutaj też mamy te eye patches, płatki pod oczy, mamy też Maseczki. właśnie i te pore nose, jak to się Wyciskaczki. nazywa? Wyciskaczki. Wyciskaczki do nosa. Wyciskaczki. Jak wiecie, to wiecie, jak nie, no. Mamy też plasterki na nos, Tak. które mają pomóc nam pozbyć się niechcianych gości. Tak, myślę, że bardzo duży zestaw, jeżeli chodzi o kosmetyczne, ale też jest właśnie o makijażowym. Czyli moja ulubiona za to marka, Wake Make.
Tak, ale to co jest ciekawe, tutaj oni wypuścili inne kolory, inne produkty, no bo w kolorówce wiadomo, mogą sobie na to pozwolić. Właśnie. I wypuścili ogólnie całą paletę, jeżeli chodzi o do oczu. I naprawdę wygląda to ciekawie, bo jest troszkę ciemniejsza niż te klasyczne koreańskie palety. Nie ma tej ilości różu, co normalne, więc mogę być z nią zainteresowana, chociaż no ja jestem trochę przerażona tymi paletami koreańskimi, jednak dużo makijażu nie robię. Najbardziej jestem zainteresowana właśnie takimi małymi wersjami, ale no Ja bym się nawet na to skusiła, gdyby nie to, że ja też nie używam aż tak namiętnie palety. Ta moja jedna paleta mi w zupełności wystarcza na teraz, ale kolory wydają się fajne. tak, a oni jeszcze dodają tutaj jakieś plusy dodatkowe. Tak, nie? tutaj jest Więc- osobno jeden cień. Mamy też cushion, po prostu tutaj tylko głównie ta gąbeczka się różni i szminki. Tak, myślę, że kolorówka jest interesująca. Te kolory no, są typowe koreańskie. No, nie znajdziemy raczej nic takiego wyróżniającego się Tak. mocno, ale jest to i raczej zachowane wszystko w takiej pomarańczowej, czerwonej kolorystyce, takiej bardziej miedzianej. Jeżeli chodzi też o trendy i ogólnie taki mainstream, jeżeli mówimy właśnie o kolorówkę, to panowie u nas zaczęli się pokazywać w kolorówce, w makijażu, ale nie tylko właśnie panowie, ale także gwiazdy K-popu. Chyba, żeby jeszcze bardziej zainteresować fanów tym tematem. Tak. Panowie jakby pojawiali się często w reklamach, ale zazwyczaj to były reklamy raczej pielęgnacji. A teraz to co ciekawe, nie dość, że to jest kolorówka, to nie jest podkład. W większości są to tinty. Tak. Tinty z przeróżnymi kolorami i tutaj to też jest takie info dla fanów K-popu, jeżeli tutaj mamy jakieś w ogóle, że Rise, czyli jedna z męskich grup, promuje teraz tinty z Etude House, a nie tinty, szminki. Tak. Ogólnie makijaż, jeżeli chodzi o panów w Korei, jest bardziej takim otwartym tematem. Nie jest to temat ani tabu, nie jest to też temat taki, żeby się wstydzić lub coś tym podobnego. Wielu Koreańczyków używa makijażu. Tinty raczej były właśnie zarezerwowane do gwiazd K-popu, do aktorów, ale widać, że chcieliby mocniej zachęcić kolorówka właśnie panów także do spróbowania. Może bardziej zainteresować takimi delikatnymi, które podkręcą nasz kolor ust. I tak ładnie zrobią juicy. No i na pewno też, żeby zachęcić fanki, A właśnie, fanki do wypróbowania. to też jest prawda, właśnie. Tak, jeżeli idzie o kolorówkę, to mamy markę Fui, która jest bardzo, nie dość, że ona oczywiście jest bardzo popularna, ale ona się cały czas rozbudowywuje. Bo swego czasu mieliśmy tylko ten pudding pot, w pewnym momencie wszedł też cushion, a teraz mamy po prostu całą masę przeróżnych produktów. Z takiej nowości mamy highlightery i to też wpisuje się w taki trend tego, że oni naprawdę zaczynają oferować dużo przeróżnych kolorów. Właśnie, zdziwilibyście się, jak idąc na przykład do Oliwianki, ile highlightery potrafią mieć kolorów. Ja jestem zdziwiona i się czasami naprawdę mocno zastanawiam, gdzie można użyć taki zielony Do klubu, chociaż tam nic nie widać. No. Na co dzień ciężko zobaczyć osoby, które faktycznie używają takich highlighterów. Ale Fui wypuściło, tutaj mamy 12 kolorów na każdy miesiąc i mamy zielony, mamy niebieski, mamy fioletowy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, są to bardzo ciekawe kolory highlighterów. Dobra, przechodzimy do kolejnego tematu. Wiążącego się troszeczkę z naszą pielęgnacją, dlatego zostawiamy to na sam koniec i jest to oczywiście kochany Daiso. Tak. Bo Daiso się trochę rozbudowuje, możecie zobaczyć, że coraz więcej sklepów takich wielkometrażowych, a w tych wielkometrażowych sklepach zobaczycie większą ilość produktów kosmetycznych i marki, które tam prężnie sobie działają. Jedną z nich jest Medipil. Tak. Medipil, jedna z moich ulubionych marek i widać, że oni coraz bardziej rozbudowują tą swoją linię. Tak. Pojawiły się ostatnio toner padsy i maski z rywki. My tutaj mamy, akurat Martyna sobie zakupiła te niebieskie, które mają nawilżać, a ja mam oczywiście zielone, które mają koić i łagodzić podrażnienia.
I tak jak na początku ja na przykład myślałam, że to będzie raczej taka wersja tanich toner padsów przypominających takie grube, typowe toner padsy. Jeżeli mieliście te z marchewki, to możecie je kojarzyć. Ja nie jestem ich fanką, nadal je mam, nadal ich nie zużyłam. Ale co się okazało po otwarciu, widać, że one są takie fajne, cieniutki. Nawet powiedziałeś, że przypominające te Storyidena. Tak, mi te zdecydowanie przypominają te Storydena, a te mają właśnie taki vibe bardzo naturalny z przeróżnymi tutaj. Zgadza się. Ale widać, że są mocno Są mocno nasączone. nasączone. I one kosztują 5000 i wcale nie jest ich mało, bo jest ich tam 50 toner padsów. Więc troszeczkę mniej, bo normalnie chyba jest około 60. Tak. Ale myślę, że 50 to i tak jest całkiem sporo. Jak na tą za cenę. 5000, no. I kolejnym produktem, o którym wspomniałaś, to są te maski z rywki. Tak, ja jestem ogromną fanką tej czerwonej, którą używałyśmy kiedyś na naszym filmie, dalej ją mam. I to co ciekawe, te maski oni je sprzedają normalnie w dużej wersji. One normalnie były zawsze w tubkach, a teraz wypuścili je w saszetkach. saszetkach. I ja nie wiem, czy to jest dokładnie w 100% to samo, ale no na pewno jakiś tego odpowiednik. Tutaj mamy kompleks Sika, są też kwasy Aha Baha, więc wypróbuję i dam Wam znać, czy warto. A kosztuje tylko 3000, więc jak ktoś chce wypróbować maskę tego typu, wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, żeby zacząć. To też jest ciekawy temat, jeżeli szukamy prezentów dla znajomych i proszą o jakieś kosmetyczne prezenty, nie wiecie co kupić, to myślę, że po jednym takim opakowaniu, nawet takiej po jednej saszetce do wypróbowania dla znajomych będzie idealnym połączeniem z jakimś dodatkowym innym prezentem, więc na prezent idealnie. Kolejne nowości, teraz nowości na naszych półkach. Już o niektórych wspominałyśmy, czyli ja na przykład wspomniałam o moim miście z Estury, a to Barrier Cream Mist z ceramidami. Bardzo fajna, jak do tej pory, mgiełka, tylko bardzo droga, więc trzeba czekać na przeceny. Ale widać, że tutaj Estura się po prostu rozbudowuje i mają też serum. No tak, Patrzyłaś na nie ostatnio? Tak, patrzyłam. Ciągle patrzę na te wszystkie serum, bo to serum także jest z hialuronem i jest to serum typowo nawilżające. Ale ma też ceramidy, więc I w sam ma- raz dla Ciebie. Właśnie, ceramidy ma także, a ja mam tutaj, jeżeli chodzi o hialuron, w mojej pielęgnacji to mam Goodala Shooting Ampuls, który jestem naprawdę fajnie zadowolona, dobrze nawilża, fajnie chłodzi. Co prawda na początku zostawia taką lekką konsystencję na naszej skórze, tak się lekko klei, ale naprawdę fajnie się wchłania, jest naprawdę fajne uczucie po użyciu tego, nie zapycha, nie robi mi nic, nie szczypie, więc naprawdę fajne serum. I mam po drugiej stronie też kolejne, które zakupiłam jeszcze przed właśnie Goodalem i to jest to znane Isn't Ultra Low Molecular Hyaluronic Acid i jak na razie po pierwszym używaniu nie byłam z niego zadowolona i przyznaję się tutaj bez bicia, zaczął mnie szczypać, ale możliwe, że wtedy miałam bardziej podrażnioną skórę, więc po tym Goodalu wrócę ponownie do Isn't i sprawdzę, czy na pewno to było tylko jednorazowy wypadek, czy jednak nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. I jeszcze z kolejnych nowości, które są już takimi totalnymi nowościami, a żebyśmy byli bardziej szczegółowi, to mam od tygodnia i testuję Dr. G. Black Snail Retinol Ampoule, czyli wprowadziłam retinol do mojej skóry. Moja skóra dużo lepiej się czuje, ale ma takie przebarwienia, jest zapchana po oleju Anua, po prostu dobiłam moją twarz jeszcze, więc wprowadzam bardzo delikatny retinol. Do tego to serum jest bardzo gęste. Więc tego retinolu prawie moja skóra nie odczuwała w ogóle. Skóra jest dobrze nawilżona, więc korzystam. Jedyny minus to jest ten zapach, którego ciężko mi zdzierżyć. No, cała ta seria ma bardzo, bardzo intensywny zapach, krem, ale wydaje mi się, że to może być fajna seria właśnie jak macie bardziej dojrzałą skórę, zwłaszcza krem jest bardzo gęsty. Naprawdę, na to wygląda, że ja mam dojrzałą skórę, chociaż wydaje mi się, że nie wygląda aż tak bez kitu. No ale znasz moją ulubioną markę, bo no po prostu masakra.
fakt, że dojrzała skóra potrzebuje częściej właśnie bardziej konkretnego nawilżenia, więc u Martyny akurat tego typu kosmetyki się sprawdzają. Tak, jak najbardziej. Jak widzicie, wychodzę, moja skóra dużo lepiej już wygląda niż wyglądała wcześniej. Jeśli idzie o moje nowości, to ja zacznę, bo też mam mgiełkę. Ja zazwyczaj nie używam mgiełek, czasem ich używam, czasem nie, ale właśnie to jest mgiełka, którą już kiedyś miałam w swojej pielęgnacji, więc to nie jest w mojej pielęgnacji taka totalna nowość. To jest mgiełka z Dalba First Spray Serum, czyli ta najbardziej znana mgiełka w Korei, którą używają panie stewardessy i w ogóle wszyscy się nią podniecają. Czy ona jest fajna? Ja ją lubię jako taki, jak jest trochę bardziej sucho, po prostu używać ją, kiedy robię makijaż. Na co dzień nie wiem, czy polecałabym ją osobom właśnie, które mają trądzik. U niektórych pewnie się sprawdzi, ale no tutaj mamy ten olej, mamy 4 rodzaje oleju, więc no to może zapychać. Więc ja też raczej nie używam jej na co dzień. Ale tak jak wspomniałaś na przykład w filmie o chmurce, jeżeli nie oglądaliście, to Was serdecznie zapraszamy do tego filmu, to wspominaj, że warto nie wstrząsać jej za mocno, żeby się ten olej nie dostawał aż takiej ilości. Oczywiście jak macie taką skórę jak Martyna, no to wtedy trzepiecie i wtedy macie bardzo ładnie wszystko wymieszane. Tak. Moją kolejną nowością jest olej. Olej z Beeplane. Ja swego czasu bardzo lubiłam testować nowe oleje, a od jakiegoś czasu wydaje mi się, że trzymałam się po tej po Anua trzymałam się cały czas tego samego, bo trochę się bałam, szczerze powiedziawszy, i przyszedł czas na Beeplane Mung Bean Cleansing Oil, który jest bardzo, ale to bardzo popularny w Korei. Wydaje się, że skład jest fajny, jest prosty, nie ma żadnych składników, które mogłyby podrażniać, ale użyłam go raz i trochę mnie podrażnił wczoraj, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Jedynym plusem, tak po pierwszym użyciu, z tego co zauważyłam, to że naprawdę on bardzo fajnie, porządnie oczyszcza skórę i ta skóra jest taka gładka. Boję się. Po użyciu razem z oczywiście pianką. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Wydaje mi się, że skład jest super. No ale to nie zawsze sam skład powie nam o tym, jak produkt będzie działać na naszą skórę, więc będę Was informować o tym, jak on się sprawdza. Tutaj już z takich rzeczy, o których też wspominałam, w ostatnim naszym filmiku są te pady z Biodance. Jeżeli nie wiecie, przegapiliście to Biodance wypuściło właśnie swoje żelowe pady. One nie są takie jak maska, w sensie one nie zmieniają koloru, konsystencję mają troszkę inną. Są bardzo fajne. Używałam ich parę razy i faktycznie fajnie nawilżają, koją, nie zrobiły mi nic, żadnego wysypu jak na razie, ale muszę potestować więcej, żeby w 100% stwierdzić, czy nadają się właśnie do trądzikowej skóry. I też z Biodance mamy takie nowości, nie wiem czy wiecie, ale wypuścili też żółtą i zieloną maskę. A właśnie, Więc tak. są już 4. Tak, już rozszerzają swoją listę i jeszcze wspominałaś o tym, że na długo zostają wilgotne te padsy, więc naprawdę wydają się ciekawe też na takie dłuższe zostawienie. Tak, to jest... Może to być ich minus, bo ja kiedyś chciałam po prostu bardzo na szybko trochę pomóc mojej skórze się dowilżyć i one niestety nie trzeba długo trzymać, więc jak macie 15 minut, tak polecam przynajmniej je potrzymać, aż to wszystko wsiąknie w Waszą skórę, one trochę zmieniają wtedy kolor. Ja mam tutaj jeszcze jeden krem, Inteca Soothing Cream z Make Prem i to jest stosunkowo nowość, bo pojawiła się na koreańskim rynku niedawno i szturmem podbija serca, bo naprawdę ten krem zrobił się super, ekstremalnie popularny. Ja tak miałam do niego parę podejść już od tego, kiedy było tak cieplej, no, gdzieś w okolicach lata wyszedł. Tak patrzyłam na niego, ale trochę się obawiałam, bo wtedy też moja skóra była w złym stanie, ale stwierdziłam, że w końcu skuszę się na niego. Jeszcze go nie próbowałam, ale wydaje się właśnie bardzo fajny, taki nie dość, że lekki, O, naprawdę to fajnie. tak fajnie się wchłania i wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajny krem dla tłustych skór. Bardzo fajną w ogóle taką... Ochładza trochę, nie? No i zostawia taką fajną skórę, lekko nawilżoną, ale nie tłustawą. Tak, właśnie jak macie tłustą skórę, no to wiecie, że czasami to naprawdę te produkty potrafią siedzieć na skórze, zwłaszcza krem, a ten fajnie się wchłania. I ceny robią się przystępne. Tak, ceny są bardzo przystępne, więc jeżeli jesteście w Korei albo zamawiacie coś sobie z
Korei, to polecamy Tak, wypróbować. zgadza się. Dobrze. I na tym chciałybyśmy zakończyć ten filmik. Zapraszamy Was do polajkowania, subskrypcji kanału i... Dawajcie znać, jakie nowości Wy macie na swoich półkach. Dobrze. Do zobaczenia. Pa! Pa!